Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację nowej, starej funkcji, która pojawiła się w systemie iOS. Dlaczego nowa, stara? Bo jest to stara funkcja, która otrzymała nowe możliwości, a mam tutaj na myśli skopiowaną mowę. Dotychczas działało to w ten sposób, że w tym momencie jestem na mojej stronie internetowej. Nowości w mojej szufladzie. Nagłówek I mam tutaj główna, nagłówek, że mogliśmy taki tekst, który odczytał VoiceOver, skopiować do schowka, czterokrotnie stukając 3 palcami. Nowości w mojej szufladzie skopiowano do schowka. W ten sposób mogliśmy później, udając się do jakiegoś pola edycyjnego, wkleić ten tekst, no i dzięki temu mogliśmy kopiować różnego rodzaju treści. Od iOS 26 mamy tą funkcję rozbudowaną o nowe możliwości. Po pierwsze, możemy kopiować wiele tekstów, czyli tutaj skopiowałem jedną informację. Szukaj, przycisk, End, szukaj. Tu mam przycisk banner. szukaj. Szukaj skopiowano do schowka. Szukaj skopiowano do schowka, jeszcze iOS coś 26 tutaj przenosi sporo zmian. skopiujmy. iOS 26 dodawanie dzwonków iPhone. Nagłówek poziom 3. Nagłówek Odwiedzony. mamy. Łącze. Zakład. iOS 26 dodawanie Skopiujemy dzwonków. go. Czytaj więcej iOS. Opublikowano w dniu 26 września 2025 roku. Skopiujemy. 26 września 2025 Dobra. roku skopiowano do schowka. Te wszystkie informacje mamy skopiowane do schowka, więc jak się do nich dostać? Znajdziemy te informacje na pokrętle, jeśli oczywiście wcześniej włączymy sobie tą funkcję skopiowana mowa w ustawieniach, czyli ustawienia, dostępność VoiceOver pokrętło i tam trzeba zaznaczyć elementy na pokrętle, żeby ta skopiowana mowa nam się pojawiała na pokrętle. Skopiowana mowa. 26 września 2025 Gdy roku. wybierzemy ją sobie później już klasycznie na pokrętle, przesuwając palcem góra-dół, możemy sobie iOS wybierać 26 dodawanie. Szukaj. te Nowości w mojej szufladzie. elementy, Wymasz całą skopiowaną mowę. które skopiowaliśmy do schowka. Pierwsza była Nowości w mojej szufladzie. nowości w mojej szufladzie, potem Szukaj. potem iOS 26 dodawanie dzwonków iPhone zakładka. nagłówek 26 września i na 2025 koniec była roku. data jakaś. iOS szukaj. Nowość. Więc Wymasz całą skopiowaną mowę. zobaczcie, możemy też całą tą skopiowaną mowę wymazać, Skopiowana mowa wymazana. jak nie będziemy chcieli z tego korzystać. Tutaj od razu podpowiedź, że jeśli coś sobie pokopiujemy, Widok bo leżenia teraz jak VoiceOver. Rozwinięta wymazałem, polska. to Ostatnio znajomy narzekał na musimy dodatkowe sobie polecenia coś Gładzi skopiować, Kasy to ja teraz będę Dodatkowe polecenia kopiował, 26 znowu, września. 26 data. września 2020. Zrzutek iOS 26. iOS 20. iOS Powiedzmy 26 dodawanie. iOS to. Słoneczny dzień. Jeszcze. Nowości w mojej szufladzie. Nowość. Tak. Tutaj wpisz. Szukaj. Przycisk. szukaj. End. Szukaj jeszcze to skopiowano do skopiujemy. schowka. Wszystkie te elementy, gdy ja skopiowałem teraz i bym zablokował ekran urządzenia, zostawił je na jakiś czas, później odblokował urządzenie, to te dane znikną ze schowka. One nie są tam przechowywane po wieki wieków. Pamiętajcie o tym, żebyście się nie zdziwili w momencie, gdy coś sobie skopiujecie, żeby to gdzieś zapisać. Na chwilkę odejdziecie od urządzenia, ono się zablokuje i te dane uciekną. Przez jakiś czas one są zapamiętywane, te dane, ale nie sprawdzam jak długo. Wiem tylko, że jest szansa, czy właściwie jest pewność, że one w pewnym momencie po prostu znikają. W tym momencie Wybór tekstu. upewniamy się jeszcze. Skopiowana mowa. Szukaj. Nowości w mojej iOS 26. Dodatkowe polecenia. Wymasz całą skopiowaną mowę. Mam ileś tam rzeczy skopiowanych do schowka i chciałbym z nich zrobić użytek, więc ja przełączam się na pole edycyjne. Notatki. W tym momencie do pole tekstowe, notatek edycja, mamy punkt tutaj wstawiania na jakieś początku. pole Dostępne edycyjne, czynności. ale to może być dowolne pole edycyjne, na przykład kopiuję rachunek bankowy, numer rachunku czy dane adresata i wtedy do takiego formularza w aplikacji bankowej mogę też sobie wkleić. Jak to robimy? Edycja. Wtedy Rozpoznawanie na żywo. Scena. wybieramy Tryb sobie slash move. to, co Włączone. nas interesuje. Gdzie tu Rozpoznawanie. mamy? Edycja. Czynność. Znaki. Wyrazy. Znaki. Czynności. Czekajcie. Znaki. Wyrazy. Wiersze. Skopiowana mowa. Szukaj. Skopiowana Nowości w mojej mowa szufladzie. i powiedzmy ten nagłówek. Wystarczy, że się na nim ustawiam i stukam 2 razy palcem w ekran, jednym palcem Nowości w mojej szufladzie. i on jest wklejany Spacja. w tym momencie do pola edycyjnego. Spacja. Daję sobie spację, Nowy wiersz. Nowy wiersz. Enter, żeby przejść do nowej linii i coś następnego bym chciał wkleić. Skopiowana mowa. Szukaj. Na przykład Nowości w mojej szufladzie. datę, iOS 26. gdzie tu było 26 ta września data? 2025. 26 Stukam 2 września. razy Spacja. palcem, daję sobie spację, Spacja. Spacja. Return. Nowy nowa wiersz. Nowy linia wiersz.
I jeszcze Wyrazy. coś sobie wklejmy. Skopiowana mowa. Nowości w mojej szufladzie. Szukaj. Wymasz całą skopiowaną. może- Dodatkowe polecenia Gładzika. 26 września. iOS 26. Nowości w mojej szufladzie. Szukaj. Szukaj, o. Szukaj. Krótkie, żeby nie było problemu Spacja. z gadatliwością. Spacja. Return. Nowy wiersz. Dlaczego Nowy wiersz. ja daję spację? Bo zdarza się tak, że gdybym dał Enter w tym momencie return, to mógłby być ten tekst wstawiony po raz drugi. Jeśli wklejamy tylko jedną rzecz, typu adres, jakiś typu numer rachunku bankowego i nie dajemy Enter, żeby przejść do nowej linii, to nie ma znaczenia, bo raz stukniemy dwukrotnie jednym palcem i ten tekst jest wstawiony. Zobaczcie, jak Pasek to narzędzi wygląda w polu edycyjnym. Nowości w mojej szufladzie. 28. Jeszcze raz. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Nowości w mojej szufladzie 26 września 2025 roku. Szukaj. Tryb znaków. Punkt wstawiania na Wszystkie końcu. 3 elementy zostały Dostępne wstawione czynności. do dokumentu. Widzicie, jest to niesłychanie prosta i łatwa sprawa, niezwykle wygodna. Ja polecam ze swojej strony, sam z tego regularnie korzystam. Mam nadzieję, że Wam również ta funkcja okaże się przydatna. Cóż, to tyle w tym odcinku. Przypominam oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Przypominam też, że za 2 odcinki będę nagrywał Q&A, więc jeśli macie jakieś pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi dotyczące bezpośrednio mnie samego, to śmiało piszcie proszę w komentarzach, czy tu, czy w mojej szufladzie. Chętnie odpowiem na te pytania w 200 odcinku. Tak, to już będzie 200 odcinek za kolejne 2 odcinki, no w sumie 3 będzie wtedy Q&A. A póki co, ślicznie Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.